Samochód miał awarię sond lambda, przez co mieszanka paliwowo-powietrzna była przez pewien czas nieprawidłowa. Jak opisuje Krzysztof, auto zaczęło zużywać około 11 litrów LPG na 100 km, podczas gdy wcześniej było to około 7,7 litra. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiejszy materiał jest kontynuacją historii, którą rozpoczęliśmy już wcześniej w odcinku numer 316. Wtedy analizowaliśmy pierwsze próbki oleju z samochodu Opel Astra J Sport Tourer z 2012 roku z silnikiem 1.4 o mocy 100 koni mechanicznych, wyposażonym w system start-stop i instalację LPG. Był to ciekawy przypadek, bo mimo przebiegu przekraczającego wtedy 347 tysięcy kilometrów, silnik prezentował się zaskakująco dobrze, zarówno w badaniu lepkości, jak i w testach bibułowych. Natomiast analiza FTIR pokazała już pewne sygnały zmęczenia oleju. I właśnie do tego momentu wracamy dzisiaj, drugi etap eksperymentu. Po publikacji tamtego materiału Krzysztof postanowił wprowadzić kilka zmian i sprawdzić, czy wpłyną one na kondycję oleju w jego samochodzie. Jak sam napisał, po obejrzeniu filmu zmienił podejście do eksploatacji i serwisu. Sprawdzony został układ odpowietrzenia skrzyni korbowej, nie wykryto problemów ani przedmuchów, zrezygnowano również z płukanki silnikowej, żeby pozwolić silnikowi pracować na czystym oleju bez dodatkowych środków chemicznych. Dodatkowo zmieniony został typ oleju. W pierwszym etapie badań pracował olej Total Quartz 9000 5W40 SP, natomiast w drugim etapie Krzysztof zdecydował się na Total Quartz Ineo C3 5W40, czyli olej spełniający normę ACAC3, która, jak podkreśla Krzysztof, jest dopuszczalna w tym silniku według zaleceń Opla. I właśnie ten olej trafił do dzisiejszego badania. W przesyłce znajdują się dwie próbki. Pierwsza to olej świeży, prosto z bańki, druga to olej przepracowany, który pracował w silniku przez 11 260 km. Sam samochód ma obecnie ponad 382 tysiące km przebiegu. Styl eksploatacji pozostał praktycznie bez zmian. Auto codziennie pokonuje około 240 km, głównie autostradą z prędkościami w zakresie 100 do 120 km na godzinę. Jazda miejska stanowi zaledwie niewielki procent całkowitego użytkowania. Samochód pracuje głównie na LPG w instalacji przystosowanej do systemu start-stop oraz normy Euro 5 według standardu G3 stosowanego w Holandii. Pojawi się w tym odcinku ciekawy wątek eksploatacyjny. Podczas tego interwału pojawiła się jedna rzecz, która może mieć znaczenie dla wyników badań. Samochód miał awarię sond lambda, przez co mieszanka paliwowo-powietrzna była przez pewien czas nieprawidłowa. Jak opisuje Krzysztof, auto zaczęło zużywać około 11 litrów LPG na 100 km, podczas gdy wcześniej było to około 7,7 litra. Dodatkowo pojawiło się szarpanie przy ruszaniu. Samochód przejechał z tą usterką około 12 dni, zanim została zdiagnozowana i usunięta. Po naprawie układu wydechowego i wymianie sond lambda wszystko wróciło do normy. Ale pojawia się pytanie, czy taki epizod mógł mieć wpływ na kondycję oleju? I właśnie to jest jeden z najciekawszych elementów dzisiejszego badania. Warto wspomnieć też o kolejnej obserwacji. Krzysztof zauważył jeszcze jedną rzecz. Według jego obliczeń silnik zużył około 137 ml oleju na 1000 km, czyli zauważalnie więcej niż w poprzednim interwale. Poprzedni olej spalał się w tempie około 67 ml na 1000 km. Dlatego jednym z celów tego badania jest również próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana oleju oraz wcześniejsza awaria układu spalania mogły mieć wpływ na te różnice. Cele drugiego etapu. W tym eksperymencie spróbujemy odpowiedzieć na kilka bardzo konkretnych pytań. Czy silnik przy przebiegu ponad 380 tysięcy km nadal pozostaje w dobrej kondycji? Czy problemy z sondami lambda mogły wpłynąć na olej? Czy problemy widoczne w poprzednim badaniu nadal występują? Oraz czy olej Total Quartz Ineo C3 5W40 okaże się lepszym wyborem niż poprzedni Total Quartz 9000 5W40. W dalszej części odcinka wykonamy pełny zestaw analiz, pomiar lepkości oleju świeżego, pomiar lepkości oleju przepracowanego, test bibułowy oraz analizę w podczerwieni FTIR. I tu pojawia się jeszcze jeden element, który od razu zdradzę. Wynik lepkości w tym przypadku okazał się dość nietypowy, bo zamiast spodziewanego spadku pojawił się wzrost lepkości. Jakiego rzędu zobaczycie zaraz w dalszej części filmu. Czy jest to efekt samego oleju,
Czy może zadziałał tu jakiś inny czynnik? Spróbujemy to wspólnie przeanalizować. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 81 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnica na poziomie 3-4%, zgodność na umiarkowanym poziomie. Na marginesie warto zaznaczyć, że ta charakterystyka lepkościowa niemal idealnie pasuje do tego, co deklaruje producent przy oleju Quartz 9005W40. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 94,9 w 40 stopniach oraz 15,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy około 17% wzrost lepkości w 40 stopniach oraz około 11% wzrost lepkości w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości 3% na minusie. Porównując wyniki w tych dwóch etapach, to mamy ewidentny rozjazd. Nie da się ukryć, że coś tutaj ewidentnie nie gra. Wynik naprawdę nietypowy, ale jednocześnie bardzo ciekawy. Już na etapie przygotowania próbki dało się to wyczuć praktycznie pod palcem. Przy aplikacji do lepkościomierza oraz do kuwety FTIR próbka stawiała wyraźnie większy opór, była mniej chętna do przepływu, bardziej ciężka w pompowaniu. Czyli ten wzrost lepkości nie jest tylko suchą liczbą z tabeli, on był również odczuwalny fizycznie podczas samej pracy z próbką. Z czego to może wynikać? W kontekście całej historii tego samochodu najbardziej prawdopodobne są procesy zagęszczania oleju związane z nieprawidłowym spalaniem i długotrwałą pracą silnika w niekorzystnych warunkach. Jeżeli przez pewien czas mieszanka paliwowo-powietrzna była nieprawidłowa, układ wydechowy nie pracował poprawnie, sondy lambda podawały błędne informacje, a silnik pracował z zaburzonym spalaniem na LPG, to mogło dojść do kilku zjawisk jednocześnie. O tym trochę więcej później. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport. Tutaj w wersji porównawczej prezentuję po lewej stronie wyniki z pierwszego etapu, po prawej z drugiego. Komentarz pozostawiam po waszej stronie. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D, dokładnie według tej samej formuły. Wyniki dla pierwszej bibuły, wyniki dla drugiej bibuły, wyniki dla trzeciej bibuły. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni na początku wrzucamy wszystkie widma z dwóch etapów na jeden wspólny wykres. Po pierwsze, fajnie widać różnicę formulacji dla dwóch różnych olejów od Totala. Po drugie, fajnie widać, w których miejscach olej w drugim etapie, mimo mniejszego przebiegu, odnotował gorsze wyniki. Mamy potwierdzenie zwiększonego zanieczyszczenia w zakresie 3150-3600, zwiększone poziomy nitrooksydacji oraz porównywalne do pierwszego etapu poziomy sulfonowania i oksydacji. Bardzo duża różnica w degradacji dodatków na niekorzyść etapu drugiego. Na podstawie otrzymanych wyników można zatem przypuszczać, że pojawiły się następujące zjawiska w tym silniku w trakcie drugiego etapu badań. Część spalania przebiegała nieprawidłowo, do oleju mogło trafiać więcej reaktywnych produktów spalania, to mogło doprowadzić do zagęszczania oleju i utraty jego lepkości roboczej. Widać to po poziomach nitrooksydacji. Druga sprawa, większa ilość zanieczyszczeń drobnych i produktów starzenia. Patrząc całościowo, ten wzrost lepkości nie wygląda na przypadkowy. Bardzo możliwe, że jest to właśnie efekt tego okresu, w którym silnik pracował z usterką i zaburzonym spalaniem. I to znowu dobrze pokazuje jedną rzecz. Olej zapisuje historię pracy silnika. Jeśli w jednostce dzieje się coś niepokojącego, to często prędzej czy później w parametrach oleju da się to zauważyć. Natomiast trzeba też uczciwie zaznaczyć, że nie jest to prosty dowód na to, że sam olej był zły. W tym przypadku dużo bardziej prawdopodobne jest to, że warunki pracy silnika i potwierdzona awaria doprowadziły do tak wyraźnego zagęszczenia próbki.
Podsumowując dzisiejszy eksperyment, wskaźnik zbiorczy jest na poziomie 73%, czyli sygnał o delikatnym przyciągnięciu wymiany oleju, najprawdopodobniej spowodowanej awarią w samochodzie. Warto na samym końcu zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tego badania. Mamy tutaj ponownie, podobnie jak w odcinku numer 262, bardzo wartościowe połączenie dwóch elementów: potwierdzonej awarii w samochodzie oraz sygnałów widocznych w analizie oleju. To pokazuje coś, o czym często wspominam na kanale, że olej silnikowy jest nośnikiem informacji o stanie jednostki napędowej. W pewnym sensie działa trochę jak krew w organizmie człowieka. Analizując jego parametry chemiczne i fizyczne, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy w silniku dzieje się coś nietypowego. Jednocześnie trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz przy interpretacji tego eksperymentu. Trudno jest bezpośrednio porównywać oba etapy badań pod kątem tego, który olej okazał się lepszy. Dlaczego? Bo w pierwszym etapie silnik pracował bez wykrytych usterek, natomiast drugi etap przypadł na okres, w którym samochód miał realną awarię układu sterowania spalaniem, związaną z sondami lambda i układem wydechowym. To oznacza, że warunki pracy oleju były zupełnie inne. Dlatego wyniki z drugiego etapu należy interpretować przede wszystkim jako zapis tego, co działo się w silniku w trakcie tej awarii, a nie jako prosty test porównawczy dwóch różnych olejów. I właśnie dlatego takie przypadki są szczególnie ciekawe, bo pokazują, że analiza oleju potrafi być nie tylko testem samego oleju, ale również narzędziem diagnostycznym dla całego silnika. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!